Tak, 10 lat temu wyjechałam i nigdy nie myślałam o powrocie. A w którym języku myślisz i śnisz? Myślę, że dla wielu Amerykanów rzeczywistość jest taka, że jak się urodziłeś w najlepszym kraju na świecie, to w nim zostaniesz. Nie chciałam chodzić do polskiej szkoły, nie chciałam się uczyć polskiego, a ja po prostu byłam przyzwyczajona do amerykańskiego standardu, że wszystko jest duże, a tutaj mamy małą kuchenkę. No a jak to jest z tym American Dream? Kochani, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym rozmawiamy z ekspertami i osobami, które nauczyły się języka polskiego z sukcesem, tak jak Monika. Cześć Monika. Cześć, witam Was. Monika, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Zastanawiałem się, czy nie przedstawić Cię jako Sanach, bo widziałem, że tak też w bio masz ustawione na Instagramie i faktycznie, chyba macie jakieś wspólne korzenie, co? Być może. Być może. Monika, powiedz mi, bo Ty w internecie figurujesz jako Polish American, nie, jako Amerykanka, prawda? Zależy. Bo właśnie chciałem się ciebie zapytać, czy ty już czujesz się bardziej Polką, czy jeszcze Amerykanką? Czy to jest taki miks? Zależy od sytuacji i o czym mówię, o czym opowiadam. Są momenty, że czuję się bardziej jak Polka, ale też czasami moja amerykańska strona też wychodzi, więc naprawdę różnie bywa. Mam dwie twarze tak naprawdę. Okej. Monika, bo ty trafiłaś do Polski z tego, co widziałem 10 lat temu, tak? A ja bym się chciał na początku zapytać trochę o początki. Jak to wyglądało, o twoją historię tak naprawdę związaną z Polską? Jakie o twoje korzenie? Jak to u ciebie wygląda? No to musimy się cofnąć w czasie 3 dekady, już trochę ponad, bo się urodziłam właśnie w Stanach, w miasteczku New Haven. Tam jest słynny Uniwersytet Yale w stanie Connecticut, jak różnie słyszałam. Connecticut. I moi rodzice mieszkali właśnie w mieście obok, w East Haven. I tam dosyć sporo Polaków w tym New Haven było i była taka Polonia, diaspora nasza i też miałam tam sporą rodzinę, no ale anyway, będę tutaj też mieszać trochę polskich i angielskich słów, bo tak po prostu mówię, tak mi jest wygodnie, więc od razu na początku chciałam podkreślić. I co? No, urodziłam się w Connecticut, tam chodziłam do szkoły, nauczyłam się języka polskiego jako pierwszy język, bo moi dziadkowie do mnie mówili po polsku i przyjechali z Polski do Stanów, żeby się mną opiekować, bo rodzice niestety musieli od razu iść do pracy. Nie ma takiego urlopu jak w Polsce i w Europie, tylko od razu trzeba było wrócić do pracy. Ale dzięki temu moja babcia mnie nauczyła różnych polskich piosenek, wierszyków, jak szyć, jak gotować, jak sprzątać, więc dużo czasu spędzałam z moją babcią i dzięki temu też nauczyłam się języka polskiego od małego i to dużo mi pomogło w życiu, bo nie musiałam jakby mieć taką trudność, jak ludzie spotykają z tym językiem w późniejszym wieku, że ta wymowa jest dosyć trudna. Ja na starcie miałam taki na początku crash course w języku polskim, bo nie było innego języka, ale potem poszłam do przedszkola i musiałam się od razu nauczyć języka angielskiego, a w domu u mnie to tylko w telewizji słyszałam język angielski, w sklepach może, a tak to w domu raczej nikt do mnie nie mówił po angielsku. No to miałam takie doświadczenie, potem zaczęłam chodzić do polskiego, no mieliśmy polską parafię, więc polski kościół i polska szkoła sobotnia, to tam też się uczyłam polskiego, no i ja z moją siostrą uczestniczyliśmy w wiosełkach i różnych uroczystościach polskich, więc zawsze ta polskość w mojej
codziennym życiu była. No i potem, przyspieszając w czasie, też często podróżowaliśmy do Polski. Co drugie wakacje spędzałam w Polsce z dziadkami i z rodziną tutaj w Polsce, więc zawsze jakby to była dużą częścią mojego życia i znałam Polskę, ale ze strony takiej zaopiekowana zawsze byłam i nigdy na takiej wolności. Dopiero jak studiowałam w Stanach i studiowałam dziennikarstwo na uniwersytecie w New Haven właśnie, miałam okazję wyjechać do Warszawy na miesiąc na taki program dla studentów i studiowałam właśnie w Pałacu Kultury i mieszkałam na Starym Mokotowie i po prostu zakochałam się jeszcze bardziej, głębiej w tej Warszawie, bo wcześniej podróżowałam do Warszawy, ale z rodzicami tak jako turystka, a tutaj miałam takie życie w wielkim mieście i jak poczułam taką wolność i te ogromne możliwości, co to miasto oferuje, to tylko marzyłam o tym, żeby wrócić jak najszybciej. I tak zrobiłam. I teraz już w tym roku świętuję dekadę, od kiedy wyjechałam Dekadę. ze Stanów. Tak, 10 lat temu wyjechałam i nigdy nie myślałam o powrocie. Okej. Wow. Czuję, że będę miał w takim razie dużo pytań dzisiaj do ciebie, Super. ale chciałem jeszcze wrócić do tego początku, czyli ty w takim razie można powiedzieć, że ty jesteś po prostu dwujęzyczna, tak? Że ty uczyłaś się Tak. polskiego na równo, a może nawet szybciej niż angielskiego. Tak, to prawda, no bo w szkole, jak chodziłam do szkoły na co dzień, to uczyłam się języka angielskiego, ale tylko jak weszłam do domu, to od razu bach po polsku i musiałam się przygotowywać na właśnie jasełka albo występy i miałam te do czynienia z polskością i też oglądaliśmy telewizję polską w domu, więc zawsze leciało w tle, więc naprawdę ten polski język zawsze wokół mnie się krążył. Mhm. A w którym języku myślisz i śnisz? W języku angielskim, ale to pewnie dlatego, że czuję się bardziej pewniej w języku angielskim. Dla mnie to łatwiej przychodzi. Jednak z polskim językiem trochę trudno czasami bywa, ale zaczęłam już czasami myśleć po polsku, nie tylko po angielsku, ale też zależy od sytuacji, bo czasami mi brakuje słowa po angielsku, a pomyślę po polsku, że to bardziej pasuje. Mhm. Będąc jeszcze w Stanach, zanim przeprowadziłaś się do Polski, czy ty, twoja rodzina, może miałaś też znajomych polskich, celebrowaliście jakoś polskość? To może duże słowo, ale czy na przykład obchodziliście też jakieś polskie święta i tak dalej w Stanach Zjednoczonych? Jak to wtedy wyglądało? W mojej rodzinie to jak najbardziej. Szczególnie, że byliśmy bardzo powiązani z tą polską parafią. Moja rodzina jest bardzo zaangażowana. Moja mama nadal tam uczy języka polskiego i zawsze pomagała, więc jak najbardziej musieliśmy też uczestniczyć w różnych świętach, Boże Ciało, Wszystkich Świętych. Stacje krzyżowe to znałam na pamięć, więc tak, byliśmy bardzo zaangażowani i nadal jesteśmy. Moja siostra też czasami pomaga, jak jest jakaś zabawa, czy wolontariat właśnie, jak coś organizują. Teraz będą pączki gotowe robić i sprzedawać, żeby uzbierać jakieś pieniążki dla tych dzieciaków, którzy tam też nadal chodzą, więc też te święta obchodziliśmy jak najbardziej w domu też. Mhm. Ale jak to wyglądało od ciebie? To było na takiej zasadzie, że ta Polska i ten polski był, bo rodzice rozmawiają, bo dziadkowie rozmawiają, ale nie miałaś jakiegoś takiego właśnie poczucia tej polskości? Czy ty zawsze już jakoś tak myślałaś, czy marzyłaś może, że w przyszłości faktycznie wyjedziesz ze Stanów do Polski? Nigdy nie myślałam, że tak będzie, bo no, chodziłam do szkoły, całe moje życie jakby było w Stanach. Jakby nie wyobrażałam sobie, że jest taka możliwość, że mogę kiedyś wyjechać i mieszkać gdzieś indziej. Myślę, że dla wielu Amerykanów rzeczywistość jest taka, że jak się urodziłeś w najlepszym kraju na świecie, to w nim zostaniesz. I często ludzie mnie pytają, ale dlaczego wyjechałaś ze Stanów? I
Ja odpowiadam, no Polska jest cudowna z różnych względów. Ja się tutaj czuję, że należę do tego kraju i naprawdę w głębi serca czuję, że to jest moje miejsce na ziemi. Nie czułam to zawsze, bo jako nastolatka to też miałam swój bunt i mama moja wie o tym, że nie chciałam chodzić do polskiej szkoły, nie chciałam się uczyć polskiego, ale zawsze mówiła, że nie wiesz, kiedy ci się to kiedyś przyda. I jak zawsze mama miała rację. Więc naprawdę było ciężko też się uczyć tego polskiego i chodzić na te właśnie dodatkowe zajęcia, no bo cały tydzień chodziłam do zwykłej szkoły amerykańskiej, a potem jeszcze kazali mi na 3 godziny chodzić w sobotę rano. To jakiemu dzieciakowi by się to chciało i tak trochę nie to, że chodziłam z pasją, tylko z przymusu, ale teraz oczywiście jestem wdzięczna za to, bo dużo mi to pomogło też w wystąpieniach publicznych, bo jak musieliśmy się właśnie nauczyć na jasełka, to miałam chyba 4 latka, byłam aniołkiem i coś tam zaśpiewałam. To był mój pierwszy występ, no i do dziś to wspominam, bo też mogłam jakby, no i to jest dosyć trudne. Wyobrażacie sobie, że jesteście dzieckiem i musicie występować nie tylko, że publicznie, ale jakby nie swoim pierwszym języku, tylko trochę obcym dla ciebie. I jeszcze zapamiętać na pamięć, to nie było z karteczką, tylko wszystko na pamięć. I jeszcze taki trudny, starodawny polski język, który nie jest taki powszechny, co teraz rozmawiamy między sobą, tylko taki, no tak jak w czytaniach, w kościele, taki bardzo trudny język, trudne słowa. I ja do dziś nie wiem, jak ja sobie poradziłam z tym, bo naprawdę, jak ktoś się uczy języka polskiego, to nie ze względu religijnych, ale otwórzcie sobie Pismo Święte i spróbujcie przeczytać chociaż kilka cytatów. I to jest naprawdę inny język niż teraz się uczymy i znamy. Masz jakieś zdjęcie z tych jasełek w Stanach? Na pewno mogłabym odgrzewać. Musisz mi wysłać, to wstawimy w montażu. Dobrze, jakieś mogę znaleźć, ale chciałam powiedzieć, że zaczęłam jako mały aniołek, właśnie miałam 4 latka i potem jak kończyłam gimnazjum w 8 klasie, w końcu byłam Maryją, więc jakby awansowałam co roku, żeby zdobyć pierwszą, być najlepszym, na pierwszym miejscu w roli głównej jako Maryja i wtedy zakończyłam już moją szkołę Tak. polską To najgorzej. szkołę. Ja też zawsze każdy chciał być Maryją i Józefem. Ja niestety zawsze byłem tym Pasterzem? pasterzem. Pasterzem, tak. No niestety. Powiedz mi jeszcze z tych czasów właśnie przedpolskich czasów, bo mówiłeś, że już jako dziecko jeździliście do Polski na wakacje. To jak wspominasz tamtą Polskę? Bo to była jeszcze trochę inna Polska niż teraz. Tak. Więc taka ciekawostka, to zanim skończyłam roczek, to moja mama musiała, jak wspominałam, pracować. A mojej babci zielona karta jakby nie pozwalała, żeby za długo była w Stanach, więc musiała wrócić do Polski. Więc mnie zabrała ze sobą. I pierwszy rok, właśnie moje pierwsze urodziny świętowałam w Polsce. I to jest niesamowite dla mnie, bo to było 30 lat temu. Ludzie nie podróżowali tak jak teraz z dziećmi i małymi bombasami, więc to było niesamowite, że mam takie zdjęcie właśnie, że w takim wielkim krześle, bo jeszcze w locie były takie duże, w ekonomii takie duże fotele. I ja jako mała dziewczynka i lecę do tej Polski po raz pierwszy z moją babcią. To pamiętam tylko ze zdjęć, że tam jakby próbowałam chodzić, jakby moje pierwsze kroki były w Polsce. Pamiętam, że dziadkowie mieli takiego psa małego, Pikusia. Tak uwielbiałam tego psa, że go tak tuliłam, że aż mnie trochę tak dziobnął, bo za mocno go ściskałam, ale uwielbiałam tego psa. Pamiętam zapach starego domu moich dziadków. To był bardzo specyficzny zapach. Pamiętam zapach piwnicy na pewno, że tam było jedzenia i ciasta i takie inne rzeczy i grzyby na pewno. To taka wilgotny taki beton. Może niektórzy wiedzą, jaki taki specyficzny zapach jest. Zapach piwnicy. Zapach piwnicy, ale to kojarzę z dziadkami ten stary dom i zapach, no na pewno jak
palili zimą w piecu, to ten zapach takiej wsi, no moi dziadkowie nie mieszkają na wsi, tylko w Ostrołęce. Nie chcę obrażać ludzi z Ostrołęki, ale no tak często poza Warszawą, poza miastem takie zapachy. No i chodziliśmy na spacery z tym psem. Pamiętam kanapki, które babcia nam robiła, ten czerwony dywan wyłożony w salonie, który nadal ma, więc naprawdę takie pamiętam z dzieciństwa takie urywki tych momentów moich wakacji. Pamiętam, że z moimi kuzynami chodziliśmy nad rzekę, że spędzaliśmy cały dzień na dworze. Pamiętam, że przywieźli węgiel pod dom wyrzucili i musieliśmy z wiaderkami przenosić tam, gdzie trzymali węgiel, więc mieliśmy taką frajdę. Pamiętam, że lody były za złotówkę, jedną gałkę i uzbieraliśmy te grosze na tą gałkę, a teraz już nie mówiąc ile kosztują, więc bardzo, bardzo miło wspominam te czasy w ogrodzie, u babci na działce, kiełbasę, jest ogniska, więc bardzo, bardzo miło wspominam ten czas. Super. No ale czy to jakby właśnie pchnęło cię, czy te takie pozytywne wspomnienia z dzieciństwa pchnęły cię ku temu, żeby w końcu zdecydować się na przeprowadzkę, tak? Właśnie jak w ogóle wyglądała ta historia, skąd ten pomysł na przeniesienie się do Polski? No to tak jak wspominałam, spędziłam miesiąc w Warszawie i to było przed moim ostatnim roku studiów i zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać w jakimś mieście, ale próbowałam i szukałam miasta w Stanach, gdzie mogłabym się przeprowadzić. Patrzyłam na Nowy Jork, na Boston, na Austin, Texas, na Los Angeles, ale jakoś tak nie czułam tego, że te miasta są fajne, ale jednak to nie moje miejsce na ziemi. Jakoś nie czułam tego. A jak wyjechałam do tej Warszawy i zobaczyłam, jaka świetna komunikacja miejska, jak dużo fajnych knajp jest, tyle się dzieje, wakacje latem jest po prostu cudownie w mieście, to pomyślałam, że nie, spróbujmy w tej Warszawie. I jak kończyłam ten ostatni rok, to szukałam pracy, bo moi rodzice powiedzieli: OK, możesz pojechać na wakacje na 3 miesiące, zobaczymy, ale znajdź sobie jakąś pracę, nie rzucaj swojej obecnej, bo pracowałam w biurze, miałam nawet dobrą pracę na pół etat jako asystentka w biurze, ale stwierdziłam, że potrzebuję taki gap year. To nazywa się taka przerwa między, powiedziałabym, studiami a takim dorosłym życiem w korporacji albo taka poważna praca, to chciałam sobie zrobić trochę przerwy i taki był mój plan, żeby znaleźć pracę, spędzić trochę czasu w Warszawie, no i zobaczymy. Nie miałam jakichś większych planów, myślałam, że wrócę i będę znowu szukać jakiejś pracy. No ale tak się złożyło, że znalazłam i to śmiesznie wspominam, bo nadchodził mój czas właśnie na graduation, zakończenie studiów i wygooglowałam po prostu 3 słowa kluczowe. Warsaw English Language Magazine, bo chciałam w czasopiśmie pracować i tylko to wpisałam. Tam były dosłownie 2 chyba rezultaty, te 2 opcje. Jedna była ojejku, coś związane z Warszawą, jakiś taki miesięcznik, powiedzmy, czasopismo i Poland Today Magazine. Więc napisałam do tych 2, no i z Poland Today Magazine odpisał do mnie taki Brytyjczyk, Richard Stevens, i powiedział, że ma dla mnie miejsce, potrzebuje kogoś właśnie do wsparcia w tym czasopiśmie i tak jakby był mój ticket to Warsaw. Tak naprawdę powiedział, że kupuj bilet i ja miałam gdzie mieszkać na szczęście z moją kuzynką, która studiowała w Warszawie, więc na jej kanapie miałam zamiar spać przez jakiś czas i tak zrobiłam. Było ciasno, ale daliśmy radę. No i krótko mówiąc, przyjechałam, zaczęłam pracować w Warszawie w tym czasopiśmie i też chodziłam na wydarzenia, konferencje pomagałam organizować. W zasadzie wszystko robiłam w tej firmie, i social media, i marketing, i emailing, chodzenia właśnie na tej konferencji, i networking, i editing, i naprawdę wszystko związane z dziennikarstwem, co mi dużo pomogło, bo
tyle doświadczenia zdobyłam przez te 4 lata i bardzo jestem wdzięczna za Richarda, że dał mi szansę. Nawet się nie znaliśmy wcześniej, mieszkałam w Stanach, nie znał mnie, ale jakoś wierzył we mnie i bardzo jestem wdzięczna za to. Richard mówi po polsku? Troszeczkę mówi, troszeczkę już jest Richard, to... jak nas oglądasz, dziękujemy. Może Dziękujemy, że nam powinien. ściągnąłeś Monikę. Że nam ściągnąłeś Monikę do No, Polski. jest w Polsce chyba z 20 lat już, więc chyba czas najwyższy, żeby on mówił po polsku, ale chyba jemu jest łatwiej załatwiać biznesowe sprawy, jak mówi po angielsku i też dlatego to jest mój taki secret weapon, że mówi po polsku, ale czasami mi jest bardziej na korzyść mówić po angielsku i udawać, że nie mówię po polsku. No jasne, no jasne, no jasne. No dobra, ale bo wcześniej przyjeżdżałaś jako na wakacje, tak, w odwiedziny i tak dalej, no to właśnie zupełnie inny klimat, nie? Niż już jak na faktycznie, dobra, przeprowadzam się z tych Stanów do Warszawy, zaczynam tutaj pracować i na początku miałaś jakieś takie, nie wiem, zderzenie z rzeczywistością, jak to się mówi, jakieś takie sytuacje zabawne, może nie zabawne, ale po prostu ciekawe. No tak, pamiętam, że przyjechałam pod koniec maja i był taki upał i pamiętam, że przyjechałam dosłownie z jedną dużą walizką i nie spodziewałam się, że mój pierwszy weekend w Warszawie spędzę nad przepakowaniem się w mniejszą torbę i wyjazd do Ostrołęki, bo niestety moja ciocia zmarła i musiałam jechać do Ostrołęki na jej pogrzeb i było strasznie gorąco i byłam zmęczona, a jednak nie mogłam jakby świętować tej nowej zmiany, bo musiałam iść na bardzo smutną okazję do Ostrołęki, do dziadków, ale zanim tam pojechałam, to widziałam mieszkanie mojej kuzynki i to było dla mnie szok, bo teraz patrząc na to z innej perspektywy, to mieszkanie nie było małe. Ja po prostu byłam przyzwyczajona do amerykańskiego standardu, że wszystko jest duże, a tutaj mamy małą kuchenkę, no takie mieszkanie studenckie, które ona jeszcze wynajmowała z inną dziewczyną, więc dziewczyna miała małą sypialnię, a kuzynka na kanapie w salonie połączoną z kuchnią. Więc w zasadzie 3 dziewczyny w takim malutkim mieszkaniu, więc dla mnie ta łazienka była taka mała, ta kuchnia taka mała, ja się bałam, że coś zepsuję, że wchodzę jak taki nazwany bull in a china shop, że po prostu takie wielkie zwierzę wpada do takiego małego pomieszczenia i jak mam sobie teraz poradzić? No ja byłam też bardzo wdzięczna za to, że moja mama pozwalała mi na to, żebym się skupiała nad studiami i pracą i innymi obowiązkami, więc nie musiałam gotować, prać i sprzątać sprzątałam, ale ona głównie gotowała i robiła pranie i tak dalej, więc dla mnie też było szok, że musiałam nagle sobie ogarnąć śniadanie, obiad i kolację, robić pranie i śmieszna sytuacja była, kiedy kupowałam płyn do prania ubrań i po jakimś czasie zauważyłam, że te ubrania nie są takie czyste i dopiero się skapnęłam, że ja nie kupiłam płyn, tylko ten taki do płukania, zapach tylko, a nie sam płyn do mycia tych ubrań. Płyn do pukania, a nie do prania. Płyn do pukania, dokładnie. Ja jakoś nie zrozumiałam bo też mieszkając w Stanach, to ja oczywiście znam język polski, ale taki codzienny i tam były na tych butelkach słowa, które nigdy nie słyszałam, nie widziałam. Nie tłumaczyłam sobie, teraz są aplikacje, mogłabym się domyśleć, ale wtedy myślałam, że zrozumiałam, że do ubrań no to taki i tak nie pomyślałam nic o tym, więc to też nadal się uczę takich rzeczy i nadal są takie słowa techniczne, medyczne, związane z różnymi sprzętami, których nigdy nie używałam, no bo na co dzień w Stanach nie potrzebowałam takiej wiedzy, dopóki nie przeprowadziłam się i muszę iść do lekarza i mnie pyta różne rzeczy, o których nie mam pojęcia, bo ja wiem, że to jest ręka i to jest łokieć, ale tam co pomiędzy, to nie wiem. Więc czasami są też takie śmieszne sytuacje. Jasne, jasne. To pewnie wszystko jeszcze z czasem się uczyłaś.
tych O wszystkich tak, sprawach. i też w tamtym roku robiliśmy remont w mieszkaniu, więc też się dużo rzeczy związanych z mieszkaniem i tam, bo ja tam mówię, że podstawowe rzeczy tata mnie nauczył, że młotek, śrubokręt i takie inne rzeczy, ale takie związane z malowaniem i naprawianiem rzeczy, no To to czego nie. ciekawego się nauczyłaś? Dawaj jakieś słownictwo nowe, związane z Starałam mieszkaniem. się już zapomnieć o tym, ale Przy na następnym remoncie pewno sobie przypomnij. no właśnie, jak widać, mój piękny remont, ale na pewno jak się maluje, to są różne takie warstwy i ten cały proces malowania, przygotowania tych ścian do malowania, to wiem, że karton gips, ale to jest w Stanach, ale gipsować i wygładzać i Pięknie. Kwe Szlifować, szlifować, tak, to jest szpachlować. wszystko. Ja tylko wiedziałam, że pomalować, że pomalować ściany i tyle. A tutaj nagle mamy tyle innych etapów, zanim wchodzi to malowanie. Więc naprawdę dla mnie też, jak próbowałam ten projekt sobie zwizualizować, jak to ma wyglądać, to też było ciekawie dosyć, bo ja trochę po polsku, trochę po angielsku, ale nasi panowie, którzy robili remont, to są z Ukrainy, więc oni po ukraińsku trochę i mieszamy wszystkie języki naraz, więc to już tutaj jeszcze nadal mamy gdzieś jest zapisane rury są zapisane po ukraińsku, więc jak trzeba coś wyłączyć, jakąś wodę czy prąd, to musimy sobie tłumaczyć na polski albo angielski, co musimy gdzie wyłączyć, więc zabawnie jest. Ale świetną robotę zrobili, jesteśmy bardzo zachwyceni, więc jakoś daliśmy radę z komunikacją, tak jak chcieliśmy. No i pięknie, no i pięknie. A jak właśnie wtedy przyjechałaś, może nawet nie wtedy jak przyjechałaś, ale i teraz, jakie miałaś, czy zaskoczyli cię Polacy? W tym sensie, bo wiesz, miałaś do czynienia z twoją rodziną, tak, w Ameryce, ale jakby jak porównasz na przykład mentalność, może nie mentalność, ogólnie ludzi, na przykład Amerykanów i wtedy, jak wróciłaś, Polaków, czy coś cię zaskoczyło na przykład w zachowaniu Polaków? Może wciąż jest coś, co cię zaskakuje albo jest dla ciebie dziwne? Teraz już się przyzwyczaiłam, ale na pewno na początku dla mnie było ciekawe, że ekspedientki albo w sklepie czy coś, to i to zaczyna się zmieniać, ale to też widzę po innych obcokrajowcach, że narzekają. Ja nie narzekam, ja rozumiem, ale że brakuje e, takiego ciepłego lub no, trochę sztucznego takiego customer service, że nie chciałabym niemiło powiedzieć, ale że łaskę zrobi, że ci da, coś poda. To mówię, to już się zaczyna zmieniać od kiedy przyjechałam, ale pamiętam na początku to była dla mnie taka szok kultura, bo taki szok, bo w Stanach pracownicy raczej się starają być turbo mili i turbo jakby podchodzą, ciągle pytają, czy coś jeszcze podać, czy coś jeszcze chcemy, czy no taka amerykańska życzliwość. A tutaj po prostu jest poda, bo musi podać, ale nic jakby poza tym nie musi być jakby overly nice i sympatyczne, bo to Mhm. nie zależy mu tej osobie, ale teraz mówię, to się już zaczyna zmieniać i nie widzę aż tak bardzo dużej skrajności. Myślę, że już jest tak bardzo dobrze, przynajmniej w Warszawie, ale w małych miastach to jeszcze się na pewno spotykam z takim traktowaniem klienta, że to klient nie pan. No, no, tak się mówi, że jakby ktoś był za karę, nie? W tej pracy. No, Troszkę tak, ale czasem wiesz co? Powiem tak, że od kiedy pracuję w HR-ze, powiedzmy, i ciągle co chwilę słyszę to samo pytanie od kogoś, ktoś podchodzi z tym samym pytaniem, z tą samą prośbą, to teraz zaczynasz rozumiem. rozumieć. Tak, Zaczynasz rozumieć. zaczynam rozumieć, bo tak, to jest moja praca i staram się być miła do tej osoby, bo to nie jest ich wina, że już jest kolejną osobą, która pyta to samo, ale mi psychicznie jakby na to działa, że co chwilę ktoś coś chce znowu. I teraz rozumiem. Rozumiem teraz w urzędach, czy na poczcie, czy w sklepie.
faktycznie to może być denerwujące po jakimś czasie. Mhm, mhm. A było ci się łatwo zaklimatyzować tutaj w Polsce, znaleźć na przykład polskich znajomych, przyjaciół? Bo ty miałaś rodzinę tutaj, tak? Ale Tak, jako tak tak. przyjaciół chyba znajomych miałaś kogoś? Czy dopiero poznawałaś tutaj ludzi? Poznawałam, faktycznie moja kuzynka była, więc to dużo pomogło. Na początku, byłam bardzo zaangażowana w pracy, więc aż tak dużo czasu nie miałam, ale powolutku poznawałam kilka osób, którzy potem, zapoznali mnie z ich znajomych, i tak jakby przez te 10 lat moi znajomi się bardzo zmienili. Niektórzy są jakby nadal w moim życiu i nawet byli na moim weselu, ale też są osoby, z którymi już nie mam kontaktu, jakoś nasze ścieżki życiowe się pozmieniały i to jest dla mnie jak najbardziej okej. Ale ostatnio słyszałam właśnie trochę narzekanie przez taką Polko-Amerykankę, że nie może znaleźć takich dobrych relacji i znajomych przyjaciół Polaków w Polsce. Ja się do końca z tym nie zgadzam, bo może faktycznie nie jest tak, że usiądziesz kogoś obcego i ich zagadasz i oni będą chcieli od razu jakby nawiązać jakiś kontakt z tobą, bo to nie jest takie polskie, żeby tak zrobić. Może w innych krajach jest takie jak najbardziej okej, ale też bym się trochę dziwnie czuła, gdyby ktoś usiadł obok mnie i mnie tak zagadywał. To może też bym jakoś zareagowała, że co ode mnie chcesz, ale jak już ktoś, szczególnie może takim trikiem jest tak, że jak ktoś cię zapozna z innymi osobami, to już masz jakby takie wejście w ten świat i w ten gron. I jak ludzie mnie poznają lepiej, to naprawdę można nawiązać bardzo ścisłe jakby relacje z tymi Polakami też, ale poza tym, że mam dużo przyjaciół Polaków, no mój mąż jest Polakiem, więc mam do czynienia z Polakami, ale też znalazłam dużo fajnych obcokrajowców w Warszawie, z którymi mam bardzo fajny kontakt, bo też podobnie myślą jak ja, jeśli chodzi o politykę amerykańską, o jak czujemy się w Polsce i bezpiecznie, i że chcemy tutaj właśnie mieć swoje życie na stałe i rodzinę zakładać i mieszkać tutaj na dłuższy czas. Więc też fajnie jest mieć osób wokół siebie, którzy myślą podobnie i są też z takiego podobnego background jak ja. I to jest też fajne wsparcie, ale myślę, że jest ważne mieć właśnie takie dwie grupy, że i Polacy, i obcokrajowcy, żeby naprawdę mieć tak best of both worlds. Mhm. W jakim języku rozmawiasz z twoimi kolegami obcokrajowcami? W języku angielskim, Nie chcesz ale ich uczyć to polskiego? Większość mówi i co ciekawe, to większość jest w parach, mieszanych, czyli jedna osoba jest, z Polski, a druga jest, z innego kraju, ale przez to, że jest taka mieszanka i, ci obcokrajowcy na różnych poziomach mówią po polsku, to łatwiej jest po prostu przejść na język angielski i to dla mnie jest łatwiej. Nie to, że po polsku się wstydzę albo mi jest ciężko się wymawiać, ale no po prostu przyznam szczerze, że mi jest łatwiej się wysłowić po angielsku nadal. Mhm. Wywołałaś do tablicy temat twojego wesela i twojego męża. Właśnie oglądałem dzisiaj filmik z twojego polskiego wesela. Mhm. W komentarzu będzie na pewno link do kanału Moniki, możecie tam zobaczyć jej polskie wesele. Ale chciałem ciebie zapytać, żebyś mi coś trochę więcej opowiedziała o tym. To chyba jest świeża sprawa. Tak, tak, dopiero w tamtym roku w wakacje w czerwcu, więc pół roku minęło. Bardzo miło wspominam ten dzień. Naprawdę się cieszyłam tym, że mogłam zaprosić najbliższych osób na to wydarzenie. Się cieszyłam, że właśnie dużo obcokrajowców było i moja babcia poprosiła mnie, bo ona ma taki pamiętnik swój i chciała zapisać, z jakich krajów byli goście, wszystkie kraje wymienić. I musiałam sobie zacząć myśleć i zapisywać, bo mieliśmy kogoś z Iranu, z Francji, z Luksemburga nawet. Kogo tam jeszcze? No, z Brazylii, Portugalii, ze Stanów bardzo dużo osób. Więc naprawdę tych narodowości, a z Ukrainy była dziewczyna, więc naprawdę
bardzo międzynarodowo i to mnie bardzo pocieszyło, bo też mogłam im pokazać takie polskie tradycje, że był polonez, było bardzo dużo jedzenia, był tradycyjny polski, katolicki msza w kościele, ślub, a więc wszystkie te jakby tradycje mogli doświadczyć i byli bardzo zachwyceni, co mnie bardzo cieszyło. Byli zadowoleni z tego, że było dużo jedzenia, dużo tańczenia i ogólnie fajna atmosfera. I też mnie bardzo cieszyło to, że rodzice przyjechali ze Stanów i że im się też podobało, bo dla mnie było ważne, żeby oni się też dobrze bawili i szybko, wszystko super wyszło, szybko zleciało, ale fajnie, że mam film, mam wspomnienia i Właśnie chciałaś zawsze zrobić wesele w takim tradycyjnym polskim stylu? Wesela się różnią w Stanach w ogóle? o Jak tak, wygląda wesele w Stanach? bardzo różnią i co ciekawe, to moja siostra młodsza teraz w tym roku w czerwcu będzie miała swój ślub w Stanach. I teraz jest na etapie planowania tego wesela i widzę, jak się bardzo różnią te dwa wesela i planowania tych wesel. No niektóre rzeczy są podobne, te przygotowania i ta część w kościele, no to w katolickim kościele, no to raczej jest podobnie, ale jeśli chodzi o koszty, ilości jedzenia, i godziny trwania wesela, no to się bardzo różnią, bo moje wesele było typowo od 18 do 4 rano, a u niej jest chyba też od, nie chcę skłamać, też 17, 18 do 23 najpóźniej i potem koniec imprezy, więc duża różnica, jeśli chodzi o czas trwania tej imprezy, a moim zdaniem fajnie się bawić do rana, bo to tak szybko zleci, że te kilka godzin naprawdę robi różnicę. Jasne, że tak. No a jak twoi właśnie znajomi międzynarodowi? Bo to pewnie dla wielu z nich było pierwszy raz, kiedy byli na Tak. polskim weselu i co? Dla nich też to był coś nowego, na pewno coś nowego, nie? Szok. Jak oni to odebrali? Tak, byli bardzo zadowoleni, byli w szoku, ile jedzenia było, bo było serwowane pierwsze danie, potem jakoś później danie, potem jeszcze ciepłe danie, jeszcze były 2 bufety, był taki wiejski stół, był jeszcze włoski stół, jeszcze deser, jeszcze ciasto, jeszcze bar, więc naprawdę nie spodziewali się, a jak słyszałam, jak jest na innych, w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, to nie ma aż takiego wyboru jedzenia, nie ma aż tyle jedzenia i też nawet trzeba płacić w barze na niektórych, że to nie jest za darmo, tylko cash bar, że się podchodzi i płaci normalnie, więc Ale dla mnie to jest goście szokujące. płacą na weselu? Goście płacą, tak, że to nie To jest nie słyszałem. darmowe. I jest bardzo ograniczona, też mnie to zszokowało. I też w Stanach nawet są takie cash bars, że nie jest unlimited, że to nie jest w pakiecie, tylko kto chce, to musi zapłacić za swój alkohol. Dla mnie to jest nie do pojęcia, była chyba od razu awantura. I nie, absolutnie nie, ale też się dobrze bawili na oczepinach. Myślę, że to był fajny highlight dla nich, bo poza polonezem i naszym pierwszym tańcem, no to robiliśmy tradycję, że nie rzucenie bukietu, tylko wstążki, że obcinanie wstążek to było mega fajne. Zrobiliśmy musical chairs, gdzie chłopacy siedzą na krzesłach i jedno krzesło się odsuwa i muszą usiąść, jak muzyka przestanie grać. To się bardzo wszyscy dobrze bawili przy tym, patrząc jak chłopacy się, właśnie walka do końca była i nigdy nie widziałam, żeby moja babcia się tak śmiała, że to był hit. No i na sam koniec to był taniec ze świecami na zewnątrz przed salą, więc to było naprawdę przepiękne, a polska pogoda była okropna w tamtym roku i zawsze się martwiłam, bo zawsze o tej 17 zaczął padać deszcz. Ja nie wiem dlaczego, ale w tamtym roku lato było okropne, więc bardzo się stresowałam pogodą i też wiało, więc moim marzeniem było, żeby zrobić ten taniec na zewnątrz, ale wiadomo, jak za bardzo wieje, no to te świeczki wygasną. I jakimś cudem, centralnie o tej północy, kiedy to miało być, był spokój, że nie było tego wiatru, więc to był taki cherry on top, perfect moment, żeby zakończyć taką część oficjalną
tym tańcem przy świecach, i to był chyba mój ulubiony moment. No widzisz, tak musiało być. E, Zaczęliśmy już trochę rozmawiać o tych różnicach, tak, pomiędzy właśnie na przykład weselem w Stanach i w Polsce, ale chciałem ciebie zapytać, pewnie już odpowiadałaś na to pytanie, ale na przykład z mojej perspektywy, nie wiem jak ty to widziałaś, na przykład wychowywując się w Stanach, ale dla mnie jako Polaka Stany to zawsze był taki synonim czegoś właśnie, no ten słynny American Dream, tak? Właśnie Mhm. czegoś takiego wow. Ja na przykład nigdy nie byłem w Stanach, zawsze to było moje marzenie, żeby odwiedzić Stany i mam nadzieję, że się spełni. Ale jak ty to widzisz z twojej perspektywy? Bo ja mam wrażenie też, że teraz mamy taki trochę Poland Dream. Poland Dream. Mhm. Nie Tak. wiem, czy to przez to, że robię taki kanał, który jest dedykowany dla osób, które uczą się polskiego, ale po prostu na Instagramie, na TikToku, na YouTubie ciągle wyświetlają mi się tylko filmy o Polsce, o ludziach, którzy przyjeżdżają do Polski i zachwycają się Polską, tak? I jak ty to widzisz z twojej perspektywy? Jak najbardziej też to widzę, też te filmiki mi się wyświetlają i nie dziwię się ludziom. Uważam, że w Polsce jest bezpiecznie. Polska to jest naprawdę pięknym krajem. Jest dużo jeszcze do zwiedzania z mojej strony, bo nie byłam wszędzie, a chciałabym być. Jest duży potencjał na rozwój biznesowy, ekonomiczny, więc to jest potencjał w tym kraju i jest jeszcze taki trochę nieodkryty. Więc ten potencjał jest i może próbujemy zachęcić ludzi, żeby powrócili do Polski, którzy wyjechali, bo wiadomo, że dużo Polaków te 30 lat temu czy ponad wyjechali ze względu na komunizm, ale Polska się bardzo zmieniła. Nawet od kiedy jestem tutaj te 10 lat, to widzę, jak wieżowce powstały po prostu w Warszawie i jak inne miasta się też rozbudowały i idą do przodu z innowacją i przyciągają do siebie różne biznesy z całego świata, to tutaj jest naprawdę dużo, ten kraj ma dużo do zaoferowania i nie dziwię się, dlaczego teraz zyska na popularności. Mhm, mhm. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? Poza Warszawą. No to wiadomo, że dom mojej babci, ale jeśli nie Ostrołęka i jej ogród, który kocham ponad życie, to powiedziałabym, ostatnio bardzo mnie zachwyciły góry polskie, Tatry. Lubię chodzić po górach. No i też, no polskie morze też jest piękne z innych względów. Ale czy bym mieszkała gdzieś indziej, to ciężko powiedzieć, bo Warszawa ma wszystko. Bym powiedziała, że jest tak fajnie położona, że wszędzie można dojechać w rozsądnym czasie. Jest dużo do zwiedzania nadal, mimo że jestem już 10 lat, to ciągle coś nowego się otwiera. Jeśli chcę poczuć, że jestem w Paryżu, to jest taka dzielnica, że wygląda jak Paryż. Mieszkam na Pradze Północ, to jak Berlin. To jak się nazywa ta Śródmieście. dzielnica? Może dla osób, które nie wiedzą, co masz na myśli? No, Praga Północ jest znana z tego, że ma swoje jak to, murale i street art i takie ruiny i budynki, które zostały po wojnie niezniszczone. To ma taki swój klimat, ale no, są miejsca na Śródmieściu, które albo w centrum raczej, które przypominają Paryż, albo Rondo Daszyńskiego to wieżowce jak na Manhattanie. Więc tutaj naprawdę jest trochę wszystkiego nad Wisłą, można posiedzieć latem i spędzić czas i nawet jest bar, który się nazywa Miami, bo jest na plaży jakby, więc naprawdę tutaj można mieć wszystko. Są lasy, jest właśnie Wisła, można prowadzić życie aktywne i profesjonalne, bo można skończyć w biurze pracę w korpo i potem wsiąść w rower i szybko być w lesie nad Wisłą. I dlatego kocham to miasto. Mhm. A jest właśnie, no, zakładam, że jest, bo sama mówiłeś, że masz znajomych, ale właśnie tak jak ty, znajomych, którzy tak jak ty mieli przodków Polaków, urodzili się już w Stanach i właśnie wracają do Polski, żeby tutaj mieszkać?
Znam kilka takich osób. Ostatnio poznałam, też takiego twórcę, Krystiana, który urodził się w Chicago i teraz mieszka właśnie w górach. Jest O, góralem. Krystian. Bardzo o, właśnie. Tak, więc, są takie osoby i może powiedziałabym, że nie ma ich jakby straszliwie dużo, ale widzę na pewno coraz więcej ich, bo jak ja przyjechałam 10 lat temu, to była taka trochę nowość, bym powiedziała, że byłam jedną z pierwszych osób, którzy się pojawili i też mówili publicznie, o tym, że jest w Polsce, przyjechał ze Stanów i jestem dumna z tego. Oczywiście, że nie byłam pierwszą Amerykanką, Polką, która przyjechała, ale byłam jedną z tych pierwszych, która tak głośno mówiła o tym i bardzo próbowała promować Polskę dla osób, którzy mieszkają w Stanach, więc z tego jestem dumna i nadal w to wierzę, że Polska jest przyszłością. Ale tak, poznałam kilka takich osób i fajnie się z nimi rozmawia, bo totalnie rozumieją nasze poglądy, jak się wychowywaliśmy w tych domach i jak to wyglądało dla nas i to, że wszyscy z nas jakby czujemy taką pasję, żeby mówić o Polsce, żeby świat poznał tą Polskę, żeby chcieli zwiedzać, żeby chcieli przyjeżdżać, ale też trochę chcemy, żeby jednak Polska była taka trochę hidden gem i żeby nie była przytłoczona tymi turystami, jak niektóre miasta i państwa w Europie, bo to też nie jest najlepsze, bo widzimy, jak to negatywnie wpływa na niektóre miejsca, ale myślę, że Polska trochę potrzebuje trochę promowania dobrego PR-u, więc staramy się tak robić właśnie. Dobrego PR, to właśnie, to mi się podoba. No a jak to jest z tym American Dream? Czy American Dream jest prawdziwe? Powiedziałabym tak, na pewno kiedyś było łatwiej. No, zależy kto co ma na myśli, jeśli chodzi o American Dream, bo to tak jak każdy ma inne sny w nocy, to tak samo z American Dream. Każdy może marzyć o tym, żeby mieć wielki mansion, i jakieś, nie wiem, bogactwo, samochody, swój biznes rozkręcić. To oczywiście myślę, że jak ktoś ma na tyle motywacji, to jest osiągalne, bo to jest kraj bez szklanego sufitu. Moim zdaniem jest wszystko do zrobienia, jak tylko masz zasoby, możliwość i motywację i ciężką pracę. Ale nie ukrywam, że dla zwykłego człowieka przeciętnego, to myślę, że ten American Dream jest trochę trudniejszy do osiągnięcia teraz niż było 30 lat temu, kiedy moi rodzice tam wyjechali. Bo powiem tak, była taka możliwość, że oni byli imigrantami z Polski i przez ciężką fizyczną pracę byli w stanie kupić dom, mieć 2 samochody, 2 dzieci wychować i jeszcze jeździć na wakacje. I to było jakby jak najbardziej osiągalne. Ale teraz jak patrzymy na rynek mieszkań, domów, samochodów i innych wydatków, no to jednak trzeba naprawdę dobrze zarabiać, żeby to osiągnąć nawet taki normalny, średni poziom życia. I ja to widzę przez moich znajomych, moją siostrę, że oni, te moje pokolenie, mimo że poszło na studia, dobrze zarabia o wiele więcej niż moi rodzice zarabiali, to nadal jest ciężko jakby dostać się do takiego poziomu życia, bo te wydatki są o wiele wyższe, a zarobki niekoniecznie. Więc to nie nadąża ze sobą i no niestety, no ciężko jest teraz bym powiedziała dotrzeć do takiego poziomu jak kiedyś, więc ale nie mówię, że to nie jest możliwe, bo są takie osoby i bardzo im kibicuję, którzy są na tyle uparci i pracują bardzo ciężko, żeby to osiągnąć, więc nothing's impossible, ale przyznam szczerze, że jest o wiele trudniej teraz niż kiedyś było. Mhm, mhm, mhm. Monika, jako że jesteśmy na kanale Polish with Kamil, e, muszę się ciebie oczywiście zapytać o naukę języka polskiego, no ale oczywiście twój przypadek jest nieco inny niż większości ludzi, no bo ty wychowywałaś się jako no, w dwujęzycznym domu, można powiedzieć, tak? Natomiast jest naprawdę, sam znam osoby, uczę się z takimi osobami, jest masa osób właśnie, które jak ty wychowywała się, nadal mieszka w Stanach, ale właśnie chce pielęgnować te swoje polskie korzenie i dlatego uczy się
polskiego języka. I z twoich doświadczeń, z twojej perspektywy, może też na podstawie nauki innych języków, a może języka po prostu polskiego, jak to było u ciebie, bo wspominałaś, że to nie było tak łatwo z tym polskim, tylko musiałaś do tej szkoły chodzić w sobotę. To czy ty masz jakieś wskazówki dla takich osób, które może właśnie mieszkają w Stanach, może nie, do nauki języka polskiego? Jak ty to widzisz? No na pewno pomogło się otoczyć w tym, polskim języku. Na pewno jeśli ktoś nie mieszka w Polsce, to polecam przyjechać, bo to jest numer 1, jak można się nauczyć języka, immerse yourself w języku. To na pewno dużo pomaga. Co mi też pomogło, to dużo oglądałam telewizji z rodzicami, no bo oni przecież rządzili telewizorem i pilotem. Polskie seriale. Polskie seriale oglądałam praktycznie codziennie, coś innego leciało. Klan, Złotopolscy, Na dobre i na złe. Wszystkie takie proste, bym powiedziała, w zrozumieniu tego dialogu, bo tam nie ma dużo akcji, tylko dużo dialogu, więc to można się naprawdę skupić nad tym, co ludzie mówią i patrzeć na ich wymowę, reakcje. I ja po jakimś czasie też bo to była telewizja w Stanach, TVP Polonia, i mieli napisy w języku angielskim. Więc ja oglądałam, ale też patrzyłam na napisy, żeby wszystko jakby zrozumieć i załapać, więc to dla mnie też dużo pomogło, ale co ciekawe, to jak potem wjeżdżały wiadomości, to ja miałam takie poczucie, że oglądam te wiadomości i znam język polski, ale w ogóle nie rozumiem nic, co oni mówią, bo to jest zupełnie inny język. Taki dziennikarski, bardzo skomplikowany, więc nie radzę może od razu zacząć z wiadomościami, tylko właśnie takie seriale, takie proste, jakieś fabuły, jakieś miłosne mogą być albo cokolwiek, ale żeby po prostu się skupić nad tym, jak ludzie mówią i wymawiają, to mi myślę, że pomogło. I też, co dla mnie było śmieszne, zabawne, to jak przyjeżdżałam do Polski na wakacje na przykład i miałam do czynienia z młodzieżą, to oni używali taki slang polski, których nie znałam takich słów i takich określeń, więc dla mnie to też było zabawne, bo niby znam ten język, ale z kolei do mnie ludzie mówią takie słowa, które nie do końca rozumiem, o co chodzi. Więc może też czasami warto może porozmawiać z młodzieżą polską, żeby teraz dużo nowych słów wchodzi, też bym pewnie nie Musicie rozumiała. i YouTube'a oglądać, i TikToka. Tak, żeby załapać, bo naprawdę to jest zabawne i ciekawe. Em, I po prostu jak się czegoś nie rozumie, no, bym powiedziała, że AI dużo pomaga teraz. To jest może temat bardzo na czasie. Przyznam szczerze, bo tutaj może osoby, którzy słuchają teraz, myślą, że świetnie zna język polski, ale przyznam szczerze, ciężko mi idzie pisanie w języku polskim, bo oczywiście rozmawiałam cały czas z rodzicami, ale bardzo rzadko musiałam coś napisać w języku polskim. Bardzo rzadko. Więc i też nie uczyłam się tak ściśle tę gramatykę. Nigdy nie miałam takich. No może w tej polskiej szkole miałam jakieś zadania, ale tak naprawdę to nie pisałam prawie w ogóle po polsku. I teraz jak muszę coś napisać, to ludzie mi zwracają uwagę, że ja piszę tak, jak mówię. I to nie do końca tak jest, że Mhm. nie jest tak poprawnie. Albo czasami, więc AI dużo pomaga, bo wykorzystuje to, żeby na przykład lubię napisać coś, co jak ja bym to napisała albo powiedziała, i AI jest w stanie mi trochę pomóc, nie tylko z gramatyką, ale ułożenie tych słów. Bo czasami no po prostu nie mam takiej wiedzy jeszcze. Uczę się, ale też zawsze miałam lęk związany z pisaniem po polsku, bo za długo mi to zajęło, bo wolę szybciej po angielsku, bo nie wiedziałam jak. Więc teraz w tym roku staram się bardziej skupić nad pisaniem. Z czytaniem też powiem szczerze, że wolę czytać w języku angielskim, bo po prostu szybciej mi idzie. Więc to, że ktoś dobrze mówi w języku, nie znaczy, że na 100% zna ten język, bo tak jak mówię, na co dzień w Stanach nie musiałam pisać i czytać po polsku, tak tylko jak Wiesz, musiałam.
Dla większości ludzi jednak mimo wszystko zależy im na tym, żeby się umieć porozumieć, więc Mhm. jakby twoja metoda, jasne, super. Imersja, comprehensible input i na teraz trening pisania i czytania, tak? Tak, i czasami są śmieszne sytuacje, bo ja znam jakieś słowo, ale nie mam zupełnie pojęcia, jak to się pisze i czasami po prostu mówię do telefonu jakieś słowo i mój mąż mówi: „Do kogo ty mówisz?” I ja się wstydzę powiedzieć, że ja nie wiedziałam, jak coś się pisze. Po prostu nie mam zielonego pojęcia, nigdy na oczy nie widziałam tego słowa. Wiem, że takie słowo istnieje, ale nie zgadłabym, jak to się pisze. Pamiętasz jakiś przypadek? Em, na pewno coś, co nie byłam pewna, czy jest T, czy C, czy takie słowa, już nie pamiętam konkretnego przykładu, ale takiego, co po prostu nie miałam zielonego pojęcia, albo czy coś jest razem, czy dwa słowa, bo to jak nie widzisz, to nie wiesz. Mówisz i to nie ma znaczenia, czy to jest razem, czy osobno. Więc Musisz czytać książki po polsku chyba i tak. potem zacząć Chyba pisać. tak. To też radzę zrobić. Mhm. No właśnie, no ale dobra, książek nie czytasz, nie piszesz, a oglądasz jakiś content teraz po polsku? Jakieś filmy, seriale, kanały? Możesz coś polecić? Tak, na pewno, Słuchasz no, muzyki? Może Sanach albo ktoś inny? czasami zdarza się, że polskie muzyki. Na TikToku generalnie dużo nie mogę teraz wymyśleć jakich twórców, ale na pewno jak jest coś, co mnie ciekawi, to właśnie posłucham albo poczytam, szczególnie jak są jakieś na temacie, co się dzieje w Polsce, trochę polityczne, trochę związane z sytuacją ogólnie geopolityczną w Polsce i w tym regionie, więc przez to, że powiem szczerze, że przez to, że ten język jest jednak takim moim second language, że bardziej się czuję pewniej w języku polskim, to wolę Angielski. content w języku angielskim, tak, ale jak naprawdę coś mnie zabawi albo zaciekawi, to lubię, ale w języku polskim, no na pewno na Netflixie jest bardzo dużo fajnych seriali, no na pewno Heweliusz ostatnio wyszedł, czekam na Lalkę, ale to będzie chyba w języku angielskim, prawda? Czy Nie wiem, po nie polsku? wiem. Nie wiem. No chyba po polsku, kręcone w Warszawie, to jak? Ja No myślałem, tak. że po polsku. Ja myślałem, że po polsku. Dobre pytanie, ale to nie była produkcja międzynarodowa, czy to polska produkcja? To nie Dobre wiem, pytanie. nie wiem. Ale na pewno jak są jakieś jak parę lat temu Sexify był bardzo śmieszny, 1780 jest bardzo śmieszny, czasami jak jakieś romantyczne komedie uwielbiałam Teściowie. Jedynka i druga część, to jeszcze trzeciej nie oglądałam, ale lubię polskie kino, lubię oglądać seriale i filmy na Netflixie czy coś, ale przyznam szczerze, że czasami, uwielbiałam kiedyś oglądać rodzinka.pl, wiem, że jest nowy sezon, ale dla mnie trochę cringe'owe, nie wiem. W sensie nowych nie Nie wiem. oglądałem, ale jest spoko. Rodzinka.pl jest spoko. Rodzinka.pl to tak, ale też czasami nadal lubię mieć napisy, bo czasami tekst jest bardzo szybki, może nie rodzinka, ale nadal jak coś oglądam, nie wiem, może to ze starości, bo ja nawet seriale po angielsku też oglądam z napisami, ale to też nadal pomaga, bo czasami nie załapię jakichś żartów, ale co mogę polecić, to uwielbiałam Ice Age, czyli Epoka Lodowca. Pierwsza część w Epoka języku lodowcowa. polskim, lodowcowa, tak. Pierwsza część w języku polskim moim zdaniem jest wybitniejsza niż w języku angielskim i chyba Shrek też jest bardzo dobry w języku polskim, więc jak chcecie się pośmiać, to te wersje są super. A chciałam jeszcze, jeśli chodzi o kino polskie, ostatnio byłam na wydarzeniu. Jest taki Michał Irańczyk na YouTubie, mówi po polsku, on jest z Tak, Iranu, tak. ale się nauczył po polsku, mój dobry znajomy. Pisze pracę magisterską o filmie Dzień Świra.
i zaprosił obcokrajowców na oglądanie Dzień Świra, żeby zobaczyć też, co myślą o tym filmie. I było mega zabawne, bo ja pierwszy raz oglądałam ten film, jak tylko przyjechałam do Polski, czyli prawie 10 lat temu. I dla mnie oczywiście był śmieszny, ale teraz to już zupełnie inaczej się oglądało, z inną perspektywą i teraz zrozumieniem, co te teksty znaczą i te życie w Polsce, ale było mega ciekawie posłuchać, jak na przykład właśnie ktoś z Iranu, ktoś z Argentyny, ktoś z Afryki opowiadał, jak zrozumiał ten film i jak dla nich Super. ma znaczenie i ich perspektywa. Więc to jest jeden film, który też bardzo polecam obcokrajowcom w sumie, bo każdy może coś innego wynieść z tego filmu, jakieś inne takie konkluzje i przemyślenia, więc to jest super, super film dla osób, którzy się uczą polskiego i nie tylko, żeby się nauczyć przekleństw, których jest bardzo, bardzo dużo, ale to też robi swoje, że jest bardzo zabawne. No, to macie dużo polecajek od Moniki, macie co oglądać. A ten kanał nazywa się Michał Irańczyk w Polsce i będzie też Tak. będzie w tym roku u mnie na kanale, także O, super! wpadajcie do Michała. Fajny kanał, no ale Cudownie. właśnie, mamy fajną klamrę, bo chciałem się zapytać, bo tak jak Michał ma kanał Irańczyk w Polsce, tworzy content o swoim życiu w Polsce, tak, ty też masz swoje social media i relacjonujesz swoje życie w Polsce. Gdzie cię można znaleźć, Monika, na Tak, social no mediach? częściej na TikToku, bo lubię tam wrzucać jakieś moje przemyślenia o życiu w Polsce jako Amerykanka i Polka też. I lubię też pokazywać taką inną stronę myślenia, powiedziałabym, że co dla mnie jest ciekawe albo inne, a dla Polaków jest normalne. I mój mąż dużo pomaga mi z contentem, wymyślaniem contentu, w sensie, że jest zabawne, że on coś widzi inaczej niż ja i lubię to podkreślać i daje mi dużo inspiracji, to zapraszam do TikToka. Oczywiście ciągle staram się wrócić do YouTube'a, bo tam sporo kiedyś nagrywałam. Ciągle się zabieram za to. Teraz jak moje życie się trochę uspokoiło po tym remoncie i ślubie, więc zobaczymy, jakie komentarze pod tym filmem i nagraniem podcastu, to może mnie zmotywuje do powrotu. Tu jestem pewien, że będą same pozytywne na twój temat. Mam nadzieję. No ale dlaczego nie nagrywasz po polsku kontentu? Bo ty nagrywasz na YouTubie po polsku widziałem, ale na Na TikToku YouTubie po po polsku, angielsku. tak. To dlatego, że trochę mój TikTok jest czasami randomowy, ale też lubię informować ludzi poza Polskę o Polsce. Chcę promować Polskę i taką polskość, a też uważam, że Polacy świetnie znają język angielski i rzadko się zdarzy, że ktoś nie rozumie, więc dlatego też moje filmy są nie tylko skupione dla Polaków. Czasami jest film po polsku, jak jest moja babcia występuje, albo moja rodzina i to są mega zabawne filmy, więc zdarza się, że pojawia się coś w języku polskim, ale ogólnie chciałam dotrzeć do takiej szerszej grupy docelowej i też moi znajomi ze Stanów oglądają mnie, więc dla nich też jest ciekawe, co robię w Polsce i jak tutaj życie wygląda, więc zawsze lubię się tym dzielić. Więc jak chcecie posłuchać Moniki po angielsku, to TikTok, Instagram nie, TikTok. Głównie A TikTok. jak po polsku, to YouTube i znajdziecie też dużo różnych wywiadów na innych kanałach z Moniką, bo Monika jest rozchwytywana jako popularyzator e, Ameryki w Polsce chyba nie. Po prostu polski. Po prostu polski. No to jest E, dobry pomysł na kanał też. o, o. Dobra, Monika. Myślę, że kończymy na tym. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Naprawdę bardzo fajnie nam się rozmawiało, przynajmniej mi. Nie wiem, kiedy minęła ta godzinka. E, I co? Kiedyś part 2 nagramy, bo jest jeszcze dużo tematów do poruszenia. To prawda. Dzięki bardzo, Monika. Wszystkie linki do Moniki social media znajdziecie w opisie. I tyle. Dzięki bardzo, Dziękuję Monika. bardzo. Do Pa. usłyszenia.